Siemaneczko moi mili, dzisiaj samochód za rozsądne pieniądze, rodzinna limuzyna, rodzinny sedan Honda Accord 7 generacji z bazowym benzynowym silnikiem pod maską za kilkanaście tysięcy złotych. Został mi on udostępniony przez samochodyużywane.net, link w opisie filmu do ogłoszenia. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska tak szybciuteńko, zmierzymy ją raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Polift, rocznik 2006. Patrzcie, auto 19 lat na karku, a wygląda, no jeśli chodzi o design, jakby dopiero wyjechało z salonu. No może, wiecie o co chodzi, no. Ej, no żarty żartami, ale Accord tej generacji naprawdę godnie i pięknie się starzeje. Wciąż wygląda bardzo zgrabnie przecież, fajny wozik. Pytałem Michała z samochodyużywane.net, czy w tym Accordzie są jakieś emocje. No kurczę, powiedział, że nie, ale kiedy tak patrzymy na te zakończenia reflektorów, na te linie, przecież ta sylwetka. Patrzcie, jako zakończenie tutaj, te zderzaki i tak dalej. Accord 8 generacji, który zresztą też już nie jest oferowany. Kurczę, Accordy w ogóle wycofano 10 lat temu już z salonów. Jest jakby rozwinięciem tego po prostu projektu, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Proporcje są tutaj jak najbardziej zachowane. Troszeczkę taki kształt klinowaty. Ale wiecie, co tutaj zasługuje na pochwałę? Jak ten samochód świetnie znosi kilometry. Ten egzemplarz ma 270 tysięcy kilometrów prawie. A chociażby zobaczcie, jak tutaj wyglądają chromowane elementy. Czy też klamki. No podejdźcie sobie do jakiegoś 10-letniego na przykład Porsche z chromami, Panamery. Zobaczycie sobie, jak one po latach zaczynają wyglądać. Dupka, też taka zadarta. Lampa, no fajnie też tutaj wzór taki jakby jeden pas. Jakby to był nowoczesny samochód, znaczy taki dzisiejszy, no po prostu myślę, żeby ją tutaj pociągnięto w ten sposób. Zrobiono takiego light bara. Zderzak ogólnie jest taki tutaj dość masywny, długi zwis z tyłu, ale też taki no kawał zderzaka. Jedna prawdziwa końcówka układu wydechowego. Zobaczcie, jak ona wygląda i jest to oryginalnie nawet. Naprawdę przyzwoicie. Fajnie, że jest to taki normalny Accord. Postanowiłem, że właśnie taki normalny samochodzik sobie dzisiaj możemy zrobić. Nie żadna Honda Type R, nie było Accordów Type R, ale wiecie o co mi chodzi. Nie żadna full opcja i tak dalej, tylko po prostu taki sprawiedliwy, ładny, zadbany Accordzik. Polift, no to też tutaj różnią się niektóre elementy. Na przykład jest tutaj komputer pokładowy, w przedlifcie nie było, ale do tego dojdziemy. Grill jest tutaj zupełnie inny. Tutaj mamy takie żebro po środku w polifcie. Wydaje mi się, że w polifcie pojawiły się też kierunkowskazy w lusterkach. Całkiem fajnie prezentujące się, pasujące po prostu do tego samochodu felgi. 17 cali. Ej, limuzyna z segmentu D, a 17 tutaj myślę, że są w sam raz. Zobaczcie, Pilot, Sporty, 4. Rozmiar opon 225/45, indeks prędkości 300+, a co? Smaczek JDM iVTEC. Accord 7 ma 466 cm długości, wielkość bagażnika 460 litrów mniej więcej. Zobaczcie, jest tutaj troszeczkę nieregularnych kształtów, ale fajnie, że ramię chowa się nam tutaj pod tapicerkę. Ogólnie bagażnik jest w miarę spory, no. Może tutaj wyższy trochę próg załadunkowy, no ale coś kosztem czegoś. Za to jaki tutaj jest design. A mykamy. W ogóle jaka miejscowa. Akurat dzisiaj taką miejscówkę wymyśliłem. Tam już jest autostrada, odcinek ostatniej nadziei, prawie tuż przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Także tutaj trochę słychać jakieś szumy, ale ma to oczywiście swój przecież klimacik. Przecież na moich odcinkach chodzi o próby autostradowe. Teraz słuchajcie, jak pięknie i delikatnie tu się zamykają drzwi. To powinno chodzić delikatnie w tym samochodzie, to chodzi delikatnie. No, ja pierniczę. A co tak konkretnie, na przykład skrzynia biegów, no to jest po prostu konkretnie, precyzyjnie, nie ma żadnych tutaj jakichś niedociągnięć, jeśli chodzi o skrzynię. Proszę bardzo, boczek, no to co? Na dole jest twardy, tutaj po środku miękki, tapicerka i tutaj jest też miękko. Kanapidło, tapicerkę mamy tutaj materiałową, o, zobaczcie, będzie widać wzór. No, coś takiego, o, w cieniu, tak? Zobaczcie, czy się tutaj sam za sobą zmieszczę. Wiecie, samochody z generacji na generację robią się coraz większe, coraz bardziej obszerne, no i w takim Accordzie jest w miarę okej z miejscem. No może nie dla dwumetrowców. Dwumetrowiec za dwumetrowcem się tutaj nie mieści raczej. Kolana, żeby tutaj wcisnąć. Jednak miejsce na głowę jest akurat. Za główeczki, proszę, tylko jest okej, tak normalnie. Patrzcie, tutaj nawet poduchy powietrzne z tyłu. No tak ten samochód kolorystycznie trochę smutno skonfigurowany. Normalnie w zasadzie mamy podłokietnik z uchwytami na kubeczki i przestrzeń pasażerska z przodu. Miejsce
kapitana tego statku. Nie, no nie statek, auto się fajnie prowadzi, nie jest wcale takie ciężkie. Tradycyjnie jest tutaj hashtag JDM, damy. Wszystko jest mega stonowane, nic tutaj nie jest przesadzone. Ergonomia, no to 10 na 10. Przejdziemy do przodu. Jezus Maria. No delikatnie ładny dźwięk, wszystko jest ok. Tutaj u góry boczek też miękki, tutaj miękko, tutaj już jest twardo, ale patrz, 270 000 kilometrów. Naprawdę nic tutaj się we wnętrzu nie odzywa, wszystko super. Fotele są całkiem obszerne, szerokie, no taki kawał foteliska. Mi osobiście bardzo wygodnie się w nich siedzi. Tutaj chyba blokada, żeby bagażnika sobie nie otwierać. Patrzcie jak oldschoolowo. Tutaj przyciskamy, tutaj pociągamy, push and pull. Odpalimy maszynę. Tak wygląda kluczyk do takiej Hondy. No auto tutaj pika, żebyśmy sobie zapięli pasy. No jak już tak przybliżyłem, no to może zaczniemy od liczników. Olbrzymi prędkościomierz, troszeczkę jak, nie wiem, jak w Mercedesach. W przedliwcie liczniki świeciły się na czerwono, tutaj już na biało, a czerwone zostały wskazówki. No i takie detale jak tam czerwone pole. Po środku mamy komputer pokładowy. Bardzo jest prosty zasięg, czas, no i spalanie wiadomo. O, tutaj ekonomizer. Dwa tryby A i B, proszę bardzo, z trybu B 940 km, jakie tutaj jest zużycie paliwa? 6,8 litra. Jak się okazuje, ten samochód wcale tak dużo nie pali. O, tutaj jest obsługa komputera pokładowego. Proste jak cep. Tutaj multifunkcja, taka półmultifunkcyjna kierownica, bo tutaj jeszcze w opcji mogliśmy mieć tempomat, no to tutaj byłoby jego miejsce. W jakim stanie jest ta kierownica? Wygląda ona tak, jakby ktoś ją oprzył. Ale jak się okazuje, jest ona po prostu plastikowa i może to ją uchroniło przed zużyciem, ale wygląda no normalnie jak nowa, matowa, niezużyta i nic tutaj nie było wymieniane. 270 000 kilometrów. Japoński będzie klakson? No typowo. Jest hashtag JDM, deska rozdzielcza, tutaj jest miękko, tutaj już będzie twardo i tutaj twardo. Tu już twardo. A w sumie tam to nie jest takie istotne miejsce. Najważniejsze właśnie tutaj na desce. Tutaj już będzie twardo. No jest tutaj trochę twardych materiałów. Schowek też nam twardo opada, ale jest flokowany. I konsola centralna. Czy coś tutaj trzeba wyjaśniać? Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, sterowanie radiem, w ogóle co do radia. Ostatnio dostałem taką płytę na urodziny, proszę bardzo. A że w Tesli czy w moim BMW nie ma już odtwarzacza CD, no to w końcu tutaj mogłem sobie ją posłuchać. Bardzo fajne piosenki. Wiecie, tak krótko, prawa autorskie, zobaczcie tutaj gwizdek. Cały klimacik, proszę Państwa, proszę bardzo. Boże, muszę za siebie się wziąć, żeby plecy były wielkie, spadochrony, motyle. Ale ostatnio coś mniej czasu, wchodzimy jeszcze. Ja za taką Hondą to po prostu, nie wiem, taka swoboda. Ten samochód jest mega swój. Zobaczcie, to wszystko działa jak w nowym samochodzie. Tutaj. O, cyk. Czy tutaj na przykład schowek na okularki, proszę. Ogólnie nie wiem, czy to kwestia tego egzemplarza, czy po prostu te Hondy są tak świetnie wykonane. No mogę tutaj szarpać i ani to nie jest elastyczne, ani nie wydaje żadnych dźwięków. Ręczny. Przecież skrzynia biegów. Zawsze mówię, że japońska skrzynia biegów. No to jest... No tak mechanicznie, krótki skok, świetnie. Gałęziusz w ogóle też gumowy, nie jest obszyty. Tutaj dopiero na dole jest skórka, ale w bardzo ładnym stanie się zachował. No i podłokietnik. Akurat podłokietnik mógłby być troszeczkę bardziej miękki. Tutaj coś takiego. I jeszcze pod nim jest schowek. No i dobra, co? Gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. A no i też ważny przycisk od kontroli trakcji. Pod maską mamy 2-litrowy, wolno ssący silnik, 4-cylindrówka oczywiście, iVTEC. Wiecie, ta nazwa to taka, kurczę, kiedyś iPhony, coś tam, no to iVTEC. No, tylko badylka sobie tutaj zahaczę. W gruncie rzeczy jest to prosty samochód, no to też mamy dość prosty silnik, 0 turbinek i takich tam, 155 koni mechanicznych, 190 Nm. Jeśli chodzi o fuck-upy, to jak słyszałem, w polifcie ich nie ma. W przedlifcie zdarzało się, iż jakiś tam wałek rozrządu potrafił się wytrzeć, czy coś takiego. No jeśli jesteś hondziarzem i znasz temat, możesz mnie uzupełnić w komentarzu. Tutaj jednak niczego takiego nie ma, niczego nie słychać, żadnego cykania. Silniczek sobie po prostu cyka. Tak maszyna do szycia.
Jednostka kręci się do 7000 obrotów, tak mniej więcej wypada odcinka. V-TEC załącza się przy 5800 obrotów. Zużycie paliwa wcale takie duże nie jest, no to Wam pokazałem. Oczywiście mamy tutaj napęd na przód, skrzynia biegów manualna, ale 5-stopniowa, także są troszkę wysokie obroty, jak takie na trasie sobie śmigamy. Masa według dowodu mniej więcej 1360 kg jakoś, według ADAC 1420. Wiecie, że to jest masa dzisiejszego auta z segmentu B. Przykładowo, nie wiem, Polo GTI ostatnio było, no to jakoś tyle ważyło. Ale jakoś czuć to podczas jazdy, że ten wóz, no, jest długi i tak dalej, ale odczuwalna jest podczas jazdy jakaś taka fajna, przyjemna wiotkość. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki według katalogu 9,6 sekundy, według ADAC 8,9, a według Petrolhead Number One robiłem dwa pomiary, ten i jeszcze wyszło 8,75 jakoś, także ładnie. Prędkość maksymalna 217 km na godzinę podobno, dzisiaj jest praktycznie bezwiecznie, no zobaczymy do ilu uda nam się bujnąć, zobaczymy jaki będzie ruch, bo jest przed majówką. Skakujemy za kierownicę i czas na próbę autostradową. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Ten silniczek, dźwięk tego silniczka to sprawiedliwość. Dźwięk po prostu wdzięczności jakiejś, w ogóle nie mam pojęcia dlaczego, nie potrafię tego za bardzo wytłumaczyć, ale jakoś czerpię przyjemność wyjątkową z jazdy tym akordem, nie? Nie wiem dlaczego. Jak na przykład w podobnych pieniądzach, z podobnego rocznikach będzie Passat B5, zgadnijcie co bym wybrał. Nie mam pojęcia, czy to kwestia tego, że przyjemnie mi się tutaj siedzi, kierownica też jest regulowana w dwóch płaszczyznach, czy fajnie chodzi skrzynia biegów, czy nie czuć zużycia w tym samochodzie, czy po prostu dlatego, że on jest taki prosty i oczywisty. Nie wiem. No dobra, to pociśniemy sobie z trójeczki tutaj. Nie wiem, czy od razu 100-200 zmierzymy, czy nie. Zobaczymy, jak się będziemy bujać. No i jak wcześniej powiedziałem, jaki będzie ruch. ...160... 170... Tutaj przekłamanie nie za duże. No... Fajnie, że tutaj dwójeczka jest tak do 92 km na godzinę według GPS-u. Także łatwo się mierzy 0-100. No teraz jest tu pod górę. Także pomiar 100-200 wyjdzie za kalec. No 43 sekundy, ale spokojnie, damy radę szybciej. No tutaj już w takim aucie, no to istotne jest to, jakie jest ukształtowanie terenu. Dobra, to chwilę odpuszczę. Można jechać. Co, 217 wpisane. Oj, na odcinku specjalnym ten samochód pójdzie zdecydowanie szybciej. Panie, to już mamy 217, 219. Będzie jeszcze 220? Będzie 220. Odpuszczamy, bo wyprzedzanko. Ja pierniczę w ogóle, jaki Hondzisław. Wbrew pozorom, ten silnik przy niższych obrotach aż taki nie jest zamulony, czego moglibyśmy się spodziewać po prostu po wolnossaku. Ale to jest kwestia tego, iż skrzynia po prostu jest no, dość krótka, no. Zmierzymy sobie prędkości obrotowe przy 100 km na godzinę, no to już to chyba ze 3000 jest, nie pamiętam. No, pojedziemy sobie z 5 już biegu, już nie redukujemy. Pan zjedzie? Nie zjedzie. No tutaj pamiętamy, jakieś roboty są na autostradzie. No trochę czuć tego V-TECa, jak się tutaj wbije nam. No i panie, zjeżdżamy, błagam, błagam.
Błagam. Jest. I dobrze. Już trochę za późno zaczęliśmy się bój, ale i tak wyprzedzanie jest. No nie, i 216 i ramujemy. Dobra, tutaj już pojedziemy spokojnie. Spróbujemy w drugą stronę. Ja 230, ja bym chciał dzisiaj zobaczyć, ale nie wiem, czy nam się to uda. Tutaj będzie tak fajnie z górki. Na równym 217 myślę, że bez problemu. Prędkości obrotowe, a takie normalniejsze prędkości weźmiemy. 140 km na godzinę, no to Jezu, 4000 równo. Nawet nie 3999, 4000. 120, no to już mamy 3399 i szybciutko stówka. No 2812. Ja pierniczę, a nie wyzerowałem sobie zużycie paliwa. Do ilu nam ono tutaj w ogóle skoczyło? Tryb B. Tryb B to w ogóle 6,8 ciągle, a tutaj 10,6. Ale wykasujemy sobie po zawrotce i zobaczymy. Zjeżdżamy. Jeśli miałbym ponarzekać, bo pamiętajmy, że każdy, ale to każdy samochód ma jakieś swoje wady. No na przykład reflektory już tutaj z przodu są troszeczkę wypłowiałe. Myślę, że można byłoby je wypolerować. Chyba nie wymieniać. Wypolerować. I chyba wyciszenie mogłoby być tutaj troszeczkę lepsze. No, może plastików, troszkę więcej twardych. Aha, soundcheck, no właśnie, dwójeczka. Troszkę za niskie obroty były. Fajne prowadzenie. Czuć tą wiotkość. Można samochód wprowadzić w podsterowność trochę, widzę. Z nadsterownością będzie troszeczkę ciężej. Raczej neutralne prowadzenie. Ale ja tutaj odczuwam tą masę nawet taką dość niską, no. Mniej więcej 1400 kg na taki wozik. Przy wysokich prędkościach też pewnie się bardzo prowadzi. Dobra, 100-200, z trójeczki zrobimy. No dwójka mówię, kończy się przy 102 gdzieś. No i dzida. DSG w łapie. Kurczę, lekko złapaliśmy odcinkę. I piąty bieg. No, będzie 100-200. 33,7. To jest ok czas. Odpowiedni, na 155 koni mechanicznych jak najbardziej. No i to tutaj jest równiutko, to już 212, 13, 14. Mówiłem, że na równym 217 normalnie lecimy tutaj. I znowu 220, ja pierniczę, a dopiero zjazd z górki zaraz się zacznie, 221. Będzie jakiś rekord świata, jeśli chodzi o Hondy. Akordy z tym silnikiem. 224 już nawet. O nie, jakiś bus wyprzedza ciężarówkę. Dobra, odpuścimy. Nie odpuszczamy, nie ma miękkiej gry. Ja pierniczę. 227, 228, prawie jest 238 według prędkościomierza, 228 według GPS-u, realne. Ja pierni. Patrzcie, jak tu nie lubić takiego akorda? Jak tu nie lubić, powiedzcie mi! Wreszcie ja wiem, czy z tym wyciszeniem jest tutaj aż tak źle, raczej ja też muszę patrzeć, że to prawie 20-letnie auto. Ciekawe jakby było właśnie w Passacie B5. I dobra, i myślę, że w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa z pomiarami Raceboxem, z prezydentem, wszystko wam się niesamowicie podobało. Mi jak najbardziej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym. Patrzcie jaka Alpinka, Alpinka. Ja, aż brawo bije. Dla Hondy też.
Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymaj się.